Cześć, witam Was z mojej kotłowni. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj kolejny etap rozwoju sterownika do grzałek, który w ostatnim czasie wymyśliłem i częściowo zrealizowałem. A więc nie przedłużając, przejdźmy do obejrzenia, co ja tutaj mam wykonane na tą chwilę. Jak widzicie, zaszły drobne zmiany. Ktoś tam pisał mi w komentarzu, że jakieś przewody mam niezaizolowane, bądź coś tutaj jest zrobione niezgodnie ze sztuką. Słuchajcie, piszcie w komentarzu faktycznie, czy mam coś zrobione niezgodnie ze sztuką, bo jeżeli chodzi o wykonanie tej otwartej szafy elektrycznej, to wydaje mi się, że nie jest to żadnym błędem. Jeżeli chodzi o przewody, to na końcówkach zaciśnięte są tulejki. Tutaj również od góry mamy pozaciskane tulejki. Wydaje mi się, że wszystko jest zrobione tu jak należy. Tutaj pod korpusem, albo raczej pod tą pokrywką od wyprowadzeń grzałki również pozaciskane były i nawet polutowane konektory oczkowe, żeby to wszystko ładnie się trzymało. No dobra, ale nie o tym ogólnie chcę kręcić ten materiał. Jak widzicie, nastąpiła zmiana związana z dołożeniem kolejnych dwóch przekaźników mocy SSR. Pozbyłem się wyłączników, które tak naprawdę służyły mi do ręcznego załączania poszczególnych grzałek, ale jak wiecie, no nie tak ten układ ma działać, że ktoś tu ma być, ręcznie załączać, wyłączać. To wszystko ma się dziać samoczynnie. Nad tym ma czuwać po pierwsze ESP, a po drugie Home Assistant. Ogólnie założenie mam takie, żeby w pierwszej kolejności to Home Assistant zarządzał całą automatyzacją związaną z wysterowaniem mocy grzałek. Jestem na etapie tworzenia programu do tego. Natomiast w drugiej kolejności, ale to już jest temat bardziej rozwojowy, chciałbym zrobić tutaj coś na zasadzie takiego łączenia się ze sobą modułów ESP, żeby komunikowały się ze sobą i na tej podstawie, żeby te moduły przesyłały sobie informacje, a ten moduł będzie miał wbudowaną wewnętrznie automatyzację do tego, żeby na podstawie tych informacji przesyłanych pomiędzy modułami ESP32 dobierać odpowiednie parametry mocowe grzałki. Możecie napisać mi w komentarzu, ci co siedzą głębiej w programowaniu, w takiej informatyce związanej z takim właśnie pisaniem programów na ESP-ki, czy można zaimplementować w dość łatwy sposób coś takiego, co się nazywa ESP Now, czy może to równorzędnie w jednym czasie działać normalnie z komunikacją Wi-Fi przez po prostu ESP do routera. Jak znacie się trochę na tym temacie, napiszcie mi, bo ten protokół komunikacyjny ESP Now wydaje się dość fajnym rozwiązaniem. Ja za bardzo nie znam się dokładnie tutaj na informatyce, jestem w trakcie, jakby to powiedzieć, takiej nauki amatorskiej, więc no zobaczymy, co wyjdzie z mojego pomysłu. Na tą chwilę, tak jak mówię, pracuję nad automatyzacją w systemie Home Assistant, a dodatkowo ten moduł 0.10, który tutaj widzicie, będzie posiadał też zabezpieczenie takie, że kiedy straci komunikację, to po prostu ma bezwzględnie wyłączyć sterowanie grzałkami. Tak, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że stracimy połączenie Wi-Fi, a tu nam grzałka będzie pracowała cały czas z jakąś ustawioną mocą, albo co gorsza włączy się nam na moc maksymalną.
Także no mam nadzieję, że troszeczkę mnie tu zrozumieliście w tym filmie. Jeszcze ogólnie chciałbym Was troszeczkę tutaj też przeprosić, ponieważ miałem dać Wam film związany z podłączeniem 3 magazynów do systemu Home Assistant przez ESPK. Magazynów opartych o BMS-a od JK BMS. Niestety nie udało mi się tego zrealizować, ponieważ zająłem się aktualnie właśnie tym projektem z grzałkami, a poza tym mam też inne zajęcia związane z moją po prostu pracą. Także wybaczcie mi, doczekacie się tego filmu, nie martwcie się, chwilę to musi potrwać. Jeszcze kolejna sprawa, którą chciałbym tutaj na tym filmie pokazać, to jak widzicie, w tym momencie konfiguracja wygląda tak, że mam tutaj ten mój moduł, box tak zwany, który zawiera w sobie moduł ESP32. Do tego zawarty jest tam wewnątrz konwerter PWM na sygnał analogowy 0,10 V oraz w środku znajduje się jeszcze przetwornica służąca do zasilania tego konwertera, tego sygnału PWM na 0,10 V. Tam znajdują się wewnątrz 3 moduły elektroniczne, ogólnodostępne w internecie. Także pod komentarzem z poprzedniego filmu udostępniłem Wam linki do tych modułów. Jeżeli chcecie, możecie sobie samodzielnie to poskładać. Wszystko możecie kupić. Linki do tych przekaźników SSR również udostępniłem. Także możecie stworzyć sobie taki box samodzielnej konstrukcji, samodzielnej budowy. Oczywiście zachęcam również do zakupu ode mnie takiej gotowej obudowy już zaprojektowanej. Ta obudowa jest przygotowana do sterowania tak naprawdę powiedzmy, że tylko jednym przekaźnikiem. W tej konfiguracji, jak tutaj zrealizowałem, ta obudowa steruje w tym momencie 3 przekaźnikami SSR mocy, z tym, że po prostu mamy tutaj taki problem, że nie możemy wysterować sobie każdego z przekaźników niezależnie. Więc mamy tutaj takie sterowanie, jakby to powiedzieć, grupowe. Natomiast wykonałem również projekt tej obudowy w wersji sterowania dla 3 przekaźników SSR niezależnie. Wygląda ona, słuchajcie, w ten sposób. Mamy tu oznaczenia 1, 2, 3 do łatwiejszego rozpoznania, co do czego jest. Oczywiście standardowo opis przecięty przez pokrywkę, tak by ESPek miał chłodzenie i ogólnie w obudowie trochę było przewiewnie. Otwory montażowe, które również pasują do adapterów na szynę DIN, które zaprojektowałem, wydrukowałem, nie mam ich teraz przy sobie. A jeżeli chodzi o tę obudowę wewnątrz, to możecie sobie zobaczyć, tak to wygląda. Tutaj znajduje się konwerter PWM na 0,10 V, a wyjście od PWM-a jest, jakby to powiedzieć, zakryte. Natomiast wyjście od 0,10 V, czyli tu te 2 piny od prawej strony, mają otwór wyprowadzony na zewnątrz, by umożliwić podłączenie przewodów do jakiegoś urządzenia, które ma być sterowane. Tu znajduje się przetwornica, która zasilana jest poprzez gold piny, na przykład z ESPK, ustawiona, ustawiona, tu mamy takie pokrętełko wyprowadzone, normalnie to jest wcale niepotrzebne do niczego, natomiast ustawiona jest na 14 V, by zasilić ten moduł tego konwertera PWM odpowiednio. I tak to, słuchajcie, wygląda, więc zaprojektowałem również taką obudowę. O, tu mi wypadła taka klapeczka, ona jest podpierającą klapeczką dla modułu ESP.
I słuchajcie, taką obudowę również będę miał w sprzedaży już niebawem. Muszę to wszystko jeszcze dopracować, przetestować. Jak widzicie, troszkę coś mi tu nie wyszło, jakieś przesunięcie się pojawiło. Nie wiem, z czego to wynikło, nie wiem, czy tu czasem kod mi przy drukarce się nie bawił trochę. Dobra, mniejsza z tym. Także ta obudowa z 3 modułami PWM umożliwi już nam niezależne sterowanie dla tych 3 przekaźników SSR. Także ręce już powoli powstają. Pozostaje tylko wykonanie automatyzacji programu, który będzie kontrolował tymi przekaźnikami, te przekaźniki w odpowiedni sposób pożądany przez nas, tak by konsumować nadwyżki energii z fotowoltaiki. Nie jest to proste zadanie, ponieważ w przypadku falowników off-gridowych, w momencie kiedy mamy naładowany magazyn do pełna naładowany, falowniki najzwyczajniej w świecie ograniczają swoją produkcję i po prostu nie mamy takiej jakby na podstawie mocy generowanej z falowników, nie mamy takiej informacji zwrotnej, która dałaby nam możliwość obciążenia. I tutaj jestem na etapie wyszukiwania sposobu na podstawie dostępnych danych z falowników Isana, które mam podłączone w swojej instalacji, jak zrealizować to sterowanie. Mam wiele różnych sensorów do dyspozycji, także może coś wymyślę. Musicie chwilkę poczekać. Skoro regulator słoneczny jest w stanie dostarczać nam energię do systemu na podstawie napięcia z paneli fotowoltaicznych i obciążania go odpowiednio do obserwacji spadków napięć, myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak uda mi się rozgryźć, jak to wszystko działa, jak ustawić ten punkt mocy maksymalnej w momencie, kiedy falownik przestanie produkować energię. Bo kiedy magazyn jest ładowany, nie ma problemów ogólnie z tym, żeby zabrać nadmiar energii i ustawić tak, by magazyn był ładowany jakąś ilością mocy, którą sobie tam ustawimy, tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy produkcja zostaje przerwana albo raczej magazyn napełniony. No i jeszcze ogólnie też system oparty z tymi przekaźnikami będzie też musiał mieć wbudowane zabezpieczenie, tak by reagować na zmiany obciążenia na falownikach, tak? Czyli jeżeli włączymy w domu jakieś urządzenie, które pobiera dużo mocy, typu czajnik elektryczny, płyta indukcyjna, grzałka w bojlerze na przykład, jeszcze dodatkowa, jeżeli poza tymi grzałkami byście używali grzałki w bojlerze, bądź no cokolwiek innego, co pobiera dużą moc, no to system też musi na to zareagować, tak? Nie może iść równo z jakimiś urządzeniami, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie dojdzie do przeciążenia falownika i rozłączenia, a tego nikt przecież nie chce, tak? Po to jest cały ten system Smart Home, po to mamy tego Home Assistanta, żeby wszystko można było wysterować. Potrzebne jest tylko trochę czasu, pomysłu, przede wszystkim pomysł, no i te ręce, które tutaj ja też staram się wykonać. Także z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz przepraszam za niewrzucenie tego filmu z JKBMS-em. Muszę go jeszcze dobrze przygotować dla Was. Nie chcę tam nic spierniczyć. Chciałem Wam pokazać bardzo dobrze sposób wgrywania tego softu, żeby nie było problemów, żeby nie było niepotrzebnych pytań i tak dalej z tym związanych. Także chwileczkę jeszcze i będzie na pewno, w tym tygodniu na pewno będzie na moim kanale. Także to tyle na dzisiaj. Zapraszam oczywiście do lajków, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanałów, bo widziałem, że mnie nie subskrybujesz. Widziałem, że bardzo dużo widzów ogląda mój kanał bez subskrypcji.
No przydałoby się, żebyście mnie zasubskrybowali, bo no was nic to nie kosztuje, a mi bardzo wiele daje, tak? Dzięki temu mogę się z wami też dzielić moimi pomysłami. Czasami głupimi, czasami fajnymi, tak? Także do zobaczenia już niebawem. Cześć. A jeszcze bym zapomniał o jednym, ale mi się przypomniało. Także zapomniałem wam pokazać, że podłączenie 3 tych przekaźników umożliwia również sterowanie. Z tym, że tak jak mówiłem na filmie, jest to sterowanie grupowe, czyli wszystkie 3 sterowane tak samo w jednym czasie. A teraz pokażę wam, jak to działa i jak to mam wykonane w H. Także przechodzimy w drugą stronę. Mam tu już przygotowanego Home Assistanta. Jak widzicie, co my tutaj mamy, żebyście zobaczyli. O, godzinka jest 11:43, 15 kwietnia. No i patrzcie, tu mamy parametry produkcyjne. Na tym małym ekranie to ja powiem wam, że za bardzo nic nie widzę, ale dobra, wy na pewno widzicie. Dzisiaj wyprodukowane już do tej godziny mamy 20, prawie 1 kWh. Dobra, i przechodzimy sobie do sterowania grzałą. O, sorry, bo jedną ręką to tak ciężko trochę jest. Jak widzicie, dogrzewacz włączony, grzałka i teraz cyk, przechodzimy. Może się tutaj troszeczkę, przysuniemy, będziecie słyszeć zmiany. Ja już się wyciszam. Za chwilę wam pokażę też moce na różnych poziomach. Zrobimy 100%. Słyszycie, że jest ciszej. Ok, ustawimy 50. O, nie widzę nic. Dobra, niech będzie 47%. Przejdziemy teraz do mocy. Ja mam, że tak powiem, tutaj ten wyłącznik zdalny, który posiada funkcję pomiaru parametrów sieci. I słuchajcie, wyrzuciłem sobie go też do H. I tu mam nazwanego go jako dogrzewacz. Dziś dogrzewacz już mi tu zabrał prawie 2 kWh, a w tym momencie tak obciąża fazy na tych 47%. Mamy po 900, powiedzmy, że po 900 W. Odświeżanie jest tu dość długie, także te zmiany też różnie są łapane. Mamy jakieś 900 W na każdej fazie. A przejdźmy, ustawimy inną moc może. Zrobimy, kurczę, ja bym chciał 30%, przepraszam. O, 30. I przejdziemy tam, zobaczymy. Ale jedną ręką to jest naprawdę ciężko. O, i zobaczmy tutaj. I jak widzicie, mamy tutaj 600 i 300 watów. Dlaczego 300 ten trzeci ma? Ponieważ tak to sobie ustawiłem, bo dodatkowo te przekaźniki mocy, jak widzicie, tu jest taki otwór, tam mamy pokrętełko do regulacji i możemy wyregulować sobie różny, no po prostu jak mają interpretować sygnał, który dostają od sterownika, tak? I ja mam tutaj delikatnie przykręconą tą trzecią fazę, żeby troszkę inaczej mi tutaj to pracowało. Aczkolwiek trzeba też wziąć poprawkę na nie, ponieważ one nie są też takie idealne. Nie idą wszystkie równo, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego ja wykonałem również tego boksa, dlatego, albo raczej po to, żeby niezależnie sterować każdą z grzałek. No a druga rzecz jest taka, że przy instalacji trójfazowej ten sposób sterowania niezależnego trzema grzałkami będzie zdecydowanie lepszy, ponieważ nie będę musiał obniżać wszystkich 3 naraz, tylko w zależności od tego, która faza będzie bardzo obciążona, to po prostu na tej fazie będę skręcał moc.
No, także sorry, że zapomniałem. Pozdrawiam.